Tę mszę świętą miał sprawować jak zwykle drugą w ciągu niedzieli ksiądz Rafał, ale powiedział, że mu się dzisiaj nie chce. Dlatego ja muszę dzisiaj sprawować 3 msze święte. Bardzo proszę o modlitwę, o jego zdrowie, szczególnie właśnie to psychiczne. Przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli... Cześć, witajcie moi drodzy na lekcji religii. No jak wiecie, w zeszłym tygodniu nie było, ale na wstępie ksiądz Dobrodziej wyjaśnił dlaczego. Moi drodzy, dzisiaj religia będzie troszkę nietypowa. Ostatnio wiele mówiłem o Bogu, o Jego obsłudze naziemnej, o Jego wiernych, ale pominęłem, choć nie wiem czemu, i tutaj dzisiaj to postaram się w jakiś tam, chociaż drobny sposób to naprawić, o szatanie, o niby głównym winowajcy wszelakiego zła. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy tak to naprawdę wygląda? Czy diabeł naprawdę jest taki straszny, jak go opisują? A może to nie diabeł jest straszny, a ten sam Bóg jest o wiele straszniejszy od tego diabła? Moi drodzy, jeśli piekło naprawdę, jeśli to piekło całe istnieje, no według tej całej Biblii, to znaczy, że Bóg stworzył to piekło, w którym kara jest wieczna, a wina nieskończona. Wina będzie w tym piekle wieczna. A to nie jest sprawiedliwość, bo mówią, że Bóg jest sprawiedliwy. Ale czy rzeczywiście? Tylko to jest taka, nie wiem, skoro siedzi gdzieś tam w chmurce na niebie, to jest według mnie niesprawiedliwość, a kosmiczna zemsta. Oczywiście ubrana w aureolę. Bo jak można nazywać miłością, czy miłościwą istotę, bo to chyba nie osoba, ale miłościwą istotę, która mówi: kocham cię, ale jeśli mnie nie pokochasz, nie odwzajemnisz tej miłości, będę cię torturował już na wieki. I teraz pomyślcie, moi drodzy, tak patrząc teraz na realny świat, gdyby jakikolwiek człowiek zachował się tak wobec drugiej osoby, nazwalibyśmy go po prostu psychopatą, a nie zbawcą. Watykan to jedyne państwo w pełni ateistyczne. Bo gdyby jego władcy naprawdę wierzyli w Boga, nie odważyliby się popełnić tylu zbrodni i nadużyć w Jego imię. Księża nie boją się Boga, bo doskonale wiedzą, że On nie istnieje. Okej, ale przejdźmy do omówienia tego dzisiejszego naszego bohatera. Mowa tu o Lucyferze. W katolickiej wyobraźni to dziwaczny taki konstrukt lepiony z biblijnych okruchów, teologicznych popłuczeń i średniowiecznych majaków. W samym Piśmie Świętym jego imię pojawia się raptem raz, niczym taki efemetryczny błysk jutrzenki. I tam jest napisane tak w wolnym tłumaczeniu: jak spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. To jest Księga Izajasza 14:12. Oryginalnie chodziło o
babilońskiego władcę Pyszałka, którego prorok Izajasz obśmiewał z sarkazmem godnym pamfelu, a nie diabła. Jednak późniejsi egzegeci z uporem godnym takiej lepszej sprawy uznali ten fragment za dowód, że to jest taki typowy buntownik kościelny. No i tak właśnie, moi drodzy, powstał demon, który w rzeczywistości był tylko taką polityczną aluzją literacką, złośliwością w stosunku do pewnego króla o zbyt rozdętym ego. Ale Kościół katolicki nie byłby sobą, gdyby nie zbudował z tego takiej patetycznej katedry. Z odrobiny poezji uczyniono dogmat, z metafory taką prawdę objawioną. I oto w księdze Ezchiela możemy wyczytać pieczęci doskonałości, pełnej mądrości i piękności. To jest księga Ezechiela 28, 12, 19. Niby księciu Tyru, a w komentarzach ojców Kościoła już czai się taki geniusz, niegdysiejszy cherubin, który rzekomo tańczył w ogrodzie Edenu, by potem spaść w otchłań. Potem przeszli przez Pizdę i Pizedię. I tak oto, moi drodzy, te dwa fragmenty, czyli satyra polityczna i lament nad tyranem, wystarczyły, by wieki później ci mędrcy w togach obwieścili światu narodziny arcywroga pod postacią diabła czy Lucyfera. Nowy Testament, o dziwo, imienia Lucyfer nie zna, nie wspomina o nim. Jezus jedynie rzuca zdanie o szatanie spadającym z nieba jak błyskawica. Ewangelia Łukasza 10:18, a tutaj autor Apokalipsy kreślił wizję smoka strąconego na ziemię. To jest Apokalipsa świętego Jana 12:9. I z tych paroksyzmów wyobraźni powstał później portret demona o strukturze niemalże operowej. Ten upadły archanioł, którego charakteryzowała taka superpycha, pchnęła ku wiecznej klęsce. Non serviniam miał rzekomo wykrzyknąć w obliczu Stwórcy, czyli nie będę służył. Brzmi, musicie przyznać, efektownie i chyba pojawiła się w Biblii jako odmowa służenia Bogu przez Izrael. Ale to jednak nie przeszkadzało tym ojcom Kościoła w tym, jak Origines czy Tertullin snuć opowieści o najświetniejszym z duchów, który zapragnął boskiej chwały. Te ich uczone spekulacje okraszone łaciną dały fragment legendzie a te średniowiecze tylko dolało oliwy do tego całego piekielnego ognia. Lubi pani seks? Oczywiście, proszę księdza. Wyjdź, szatanie, z tej ladacznicy. Już wychodzi! Widzimy się w niedzielę, proszę księdza.
Nie wiem, czy wiecie, ale Dante w Boskiej Komedii umieścił Lucyfera w lodowej przepaści na samym dnie piekła z 3 twarzami i 3 paszczami miażdżącymi zdrajców. No wyobraźnia Europy oszalała z zachwytu, wreszcie miała monstrum godne straszenia chłopstwa, no i oczywiście rozpalone całe te wszystkie ambony. No potem przyszli literaci, moi drodzy. I tutaj John Milton w Raju Utraconym dał temu szatanowi, diabłowi, Lucyferowi, dał rysy tragicznego buntownika, którego motto brzmiało: lepiej panować w piekle niż służyć w niebie. No i to wyryło się w pamięci niczym młot. Oświecenie z kolei zaczęło traktować go jako symbol rozumu, wolności, figurę taką no niemalże równą boskiemu, no bohatera przeciwko boskiemu despotyzmowi. Kościół oczywiście w tym czasie bronił swojego potwora, czyli tego Lucyfera, bo władza nad piekłem zawsze była wygodna. Wystarczyło wskazać palcem na Lucyfera, by utrzymać pospólstwo w tym tak zwanym posłuszeństwie. Moi drodzy parafianie, proszę od dziś na ofiarę wrzucać tylko banknoty, gdyż brzęczenie monet przeszkadza innym w modlitwie. Moi drodzy, nie sposób nie dostrzec w tym wszystkim groteski. Ten sam termin Lucyfer, który w liturgii rzymskiej oznaczał Chrystusa, gwiazdę poranną, w hymnie Exutilet został napiętnowany jako imię ciemności. Mało tego. W IV wieku żył święty biskup Lucyfer z Cargillarii, czczony w kościele, zatem ktokolwiek wpadł na pomysł, by jego imię uznać za diabelskie. No i oto, moi drodzy, ironia historii, niosący światło Lux Free staje się patronem cienia, patronem ciemności. Patrząc na to wszystko, trudno nie parsknąć śmiechem nad powagą tych całych kościelnych doktryn. Zaledwie kilka poetyckich wersów, proroctw, garść jakichś apokaliptycznych metafor, a wyrosła z tego cała demonologia, biblioteka potępień i mity kaznodziejskich gróźb. A tak naprawdę na to wszystko patrząc, tak naprawdę zagłębiając się w to wszystko, to wychodzi na to, że Lucyfer to nie jakiś realny wróg, lecz zwierciadło ludzkiej obsesji na punkcie władzy i buntu. Taki wygodny chłopiec do bicia w każdej epoce. Kościół potrzebował go jak powietrza. Bez diabła nie ma grzechów, bez grzechu nie ma sakramentów, a bez sakramentów nie ma monopolu na zbawienie. I tak oto, moi drodzy, niosący światło, pierwotnie metafora jutrzenki, został skuty w łańcuchy i zamieniony w straszaka, w którym od stuleci wymachuje się nim nad głowami wiernych. To, co miało być, nie wiem, hymnem o upadku ludzkiej pychy, stało się fundamentem takiej teologicznej fantastyki. Prawdziwy Lucyfer nie jest w piekle. Jest w strukturach, które z mitu uczyniły narzędzie władzy. Prawdziwy Lucyfer siedzi właśnie w kościołach i w ludzkiej naturze. Teraz ogłoszenia. Co do remontu dachu kościoła mam 2 wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że mam już całą sumę potrzebną na remont.
Zła jest taka, że jest ona u was w portfelach. Moi drodzy, i tak już na koniec tego dzisiejszego mojego krótkiego kazania, bo naprawdę mam mało czasu, ale staram się was nie zaniedbywać. Podsumuję to może w ten sposób. Zresztą to już niejednokrotnie mówiłem, ale powiem po raz kolejny, bo myślę, że warto o tym przypominać, żeby to wybrzmiało. Religia zniewala, otępia, ogłupia, odbiera po prostu wolność myślenia. Religia zniewala człowieka nie jakimiś łańcuchami z metalu, lecz z idei. Odbiera mu wolność myślenia, narzucając gotowe odpowiedzi tam, gdzie powinny tak naprawdę rodzić się pytania. Obojętnie jaka jest to religia, nie ma znaczenia. Każda religia uczy posłuszeństwa wobec autorytetu, zamiast odwagi samodzielnego myślenia, samodzielnego rozumowania, zamiast prowadzić do prawdy, utrwala zależność emocjonalną, moralną i intelektualną. Wierzący, przekonany, że musi być posłuszny jakiejś niewidzialnej istocie i oczywiście przede wszystkim może nawet jej ziemskim, zepsutym do szpiku kości pośrednikom, tak naprawdę rezygnuje z własnego rozumu, sumienia, z własnej odpowiedzialności. Nie wiem, pewnie się część ze mną nie zgodzi, ale jak dla mnie to nie jest żadna duchowość. To jest tresura w imię świętości. Religia mówi, jak masz żyć, kogo kochać, o czym myśleć, w co wierzyć. Tak właśnie odbiera się człowieczeństwo. To, co najcenniejsze, wolność po prostu bycia sobą. Tak jak dla mnie osobiście, jest po prostu szkoda życia na te bzdury i wymyślone herezje. Ta wymyślona, niewidzialna istota kompletnie nic nie jest warta, tak jak nie wiem, przedstawiciele, obsługa naziemna, ziemscy pośrednicy w sukienkach i nie wiem, często z pierogami na głowach. Życie bez dogmatów jest po prostu piękniejsze. I tym króciutkim podsumowaniem, moi drodzy wierni, zakończę dzisiejsze kazanie. Bardzo was serdecznie zapraszam oczywiście w niedzielę na live'a, jak zawsze o 18:00. A tutaj piszcie, komentujcie jak zawsze. Co wy o tym myślicie? No, wielebny Zbigniew ma jeszcze troszkę obowiązków, także wybaczcie mu ostatnio takie krótkie filmiki, czy tam z przerwami, bo no jest jak jest. Także idźcie w pokoju, ofiara spełniona, moi drodzy. Jeszcze raz wszystkim wielkie, ogromne dzięki i widzimy się, kochani, w niedzielę o 18:00, a w Sucharze Dnia posłuchajcie kobiety, która mówi no naprawdę bardzo mądrze, może też coś z jej słów uszczkniecie dla siebie. Robię to dla was i puszczę jej wypowiedź, która no ujęła mnie, chwyciła za serce. Naprawdę bardzo mądre słowa. Także miłego słuchania. Ja wam już dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, kochani. Cześć. Wydaje mi się, że głównym kryzysem dzisiejszego małżeństwa to jest to, co różni właśnie małżeństwo od Jezusa i Maryi, od świętego Józefa i Maryi, czyli seks. Seks według mnie jest
straszliwym złem, który zakradł się do życia człowieka, nie tylko do małżeństwa, bo do małżeństwa również. To znaczy, według mnie nie należy mylić seksu z aktem małżeńskim, bo seks nie ma absolutnie nic wspólnego z aktem małżeńskim, a w dzisiejszym życiu tak jakby postawiony jest znak równości. Seks, czyli to samo co akt małżeński. Seks generalnie jest złem. I wydaje mi się, że dlatego, że w świętej rodzinie nie było seksu, to ten seks, który jest... Seks stał się bożkiem dla dzisiejszych młodych ludzi i w ogóle dla małżeństw również. Mężczyznom wydaje się, że muszą być takimi strasznymi macho i uprawiać ten seks niemalże codziennie w małżeństwie. I przez to dochodzi właśnie do niechcianych, nieplanowanych ciąż. Dochodzi do aborcji. Kobiety czują się gwałcone fizycznie i psychicznie w swoich domach, w zaciszu domów rodzinnych. Jest to okrutnym złem. Wydaje mi się, że zupełnie nie kładzie się nacisku na to, żeby uczyć młodych ludzi, że ten seks w małżeństwie powinien być ograniczony do minimum.